W tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób możesz określić poziom sprzedaży danego produktu na Amazonie. W naszym przypadku będą to oczywiście koszulki, bluzy bądź cokolwiek innego, co jesteśmy w stanie sprzedać przez platformę Amazon Merch on Demand, ale te sposoby są też aplikatywne do całego katalogu Amazona. Zaprezentuję Ci 3 sposoby, których ja używam, żeby określić poziom sprzedaży w danej niszy. I mam nadzieję, że na bazie tych sposobów będziesz w stanie podjąć odpowiednią decyzję na temat tego, czy się w daną niszę zagłębiać, czy może sprzedaże w niej nie są zbyt szczególne i lepiej jest przejść do innego tematu. Pierwszą metodą, którą poznasz, jest pewnie doskonale Ci znana metoda określania sprzedaży produktu, używając do tego współczynnika BSR. Czymże taki współczynnik jest? Ano jest to wartość, którą udostępnia nam sam Amazon i oznacza ona w rozwinięciu tego skrótu Best Sellers Rank. I teraz tak, do czego ona się odnosi? Każda kategoria jest tutaj mierzana osobno. I tak jak nasze koszulki, zresztą, cóż będę Wam tutaj mówił, zobaczmy sobie pierwszą lepszą koszulkę z brzegu. Tak jak już wcześniej wspomniałem, każda kategoria jest mierzona osobno. I tak samo tutaj. Ta nasza koszulka, czy jeśli to by była nasza koszulka, ale jest to koszulka merchowa. Ta koszulka znajduje się w 4 kategoriach, gdzie główną kategorią tej koszulki jest clothing, shoes and jewelry, o ile dobrze kojarzę. Dalej mamy podkategorie, czyli boys novelty t-shirt, girls novelty t-shirt i boys fashion. W teorii im mniejsza wartość w kategorii nadrzędnej, tym jeszcze mniejsza wartość powinna być w kategoriach podrzędnych, no bo ciężko by było, żeby było na odwrót, prawda? Więc podczas badania rynku i robienia researchu warto sobie spojrzeć nie tylko na tą główną, tylko też na te pomniejsze, bo to czasem w tych pomniejszych będzie większy ruch niż w tej kategorii głównej. Bo jeśli sobie weźmiemy ten BSR tej koszulki, ona ma BSR ten główny 5 milionów coś tam. Także w teorii trochę słabo, prawda? Ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że ten ranking odnosi się do całej kategorii clothing, shoes and jewelry, czyli do absolutnie każdego produktu, który jest ciuchem, butem oraz biżuterią, na całym Amazonie amerykańskim, bo na tę chwilę badam Amazon amerykański, no to jednak ta cyfra nie wydaje się być aż tak duża. I schodząc niżej w podkategorię, mamy już potwierdzenie, że w kategorii Boys Novelty i Girls Novelty ona się sprzedaje całkiem nieźle, bo to są granice 500 000 BSR. Z BSR-em jest trochę przeciwnie jak do salda konta bankowego. Im bliżej jedynki, tym lepiej, im bliżej milionów, tym gorzej. Na koncie bankowym jest odwrotnie. Także jak widzicie, jest tutaj całkiem nieźle ta koszulka się sprzedaje. Ile dziennie? Ciężko stwierdzić, bo to są wszystko szacunki. Im bliżej jedynki, tym tych sprzedaży dziennych jest więcej, no i im wyżej oczywiście, tym sprzedaży jest mniej. To jest pierwszy ze sposobów. Jeszcze słowem uzupełnienia co do tego sposobu. Może się Wam nasunąć pytanie, czy ten współczynnik BSR jest stały. No oczywiście nie jest. Amazon na chwilę obecną nie podaje dokładnych informacji, jak często jest on uaktualniany. U nich na stronie jest tylko informacja, że jest to często. Ale co znaczy często? No to nigdzie nie jest wyjaśnione. Na archiwalnych stronach Amazona znalazłem, że BSR jest aktualizowany co godzinę. Natomiast praktycy z różnych kont na YouTubie twierdzą, że tak, jest to często, aktualizacja jest często, natomiast nie jest to co godzinę, bardziej co 4-5 godzin. Z braku lepszych źródeł myślę, że przy tym trzeba obstać. Oczywiście o ile do momentu, aż Amazon nie odsłoni tutaj swoich kart. I ten współczynnik nie jest w żaden sposób
zależny od ocen produktu, czy od wejść w kartę produktu. Ten współczynnik określa tylko i wyłącznie, ile razy coś się sprzedało w danym odcinku czasu. Przechodzimy do drugiego sposobu. Drugi ze sposobów będzie od Was wymagał instalacji wtyczki do Google Chrome. To jest wtyczka Helium 10. Żeby ta wtyczka działała, będziecie musieli założyć konto na Helium 10, ale to konto jest darmowe. W sensie, żeby korzystać z tej wtyczki, nie jest potrzebne wykupienie żadnego pakietu, ani à la carte, ani nie daj Boże czegoś droższego. Cóż nam ta wtyczka daje? Ta wtyczka, zobaczcie, daje nam widok takiego grafu. Ten graf też się opiera na współczynniku BSR, natomiast jest to graficzna reprezentacja tego, jak ten BSR się zmieniał w czasie. I teraz jak często Helium 10 zbiera dane na ten temat? No, możemy sobie to zobaczyć po prostu przechadzając się po tym grafie. Zobaczcie, tutaj mamy 30 stycznia 2025 roku i dana jest ściągnięta o godzinie 3:41. Następny punkt już mamy o godzinie 15:42. Kolejny punkt jest już dzień później, czyli ten graf aktualizuje się 2 razy dziennie. Przy czym najlepiej te grafy działają już na produktach, które jakiś czas na Amazonie są. Strzelałbym, że tak w okolicach 30 dni życia produktu, o ile oczywiście są jakiekolwiek sprzedaże tego produktu, te dane będą w miarę dokładne. Jeśli produkt, tak jak na przykład przy trendach, jeśli coś się nagle pojawiło, nałapało dużo sprzedaży w krótkim odcinku czasu, to niekoniecznie może być ten odczyt dokładny. Wtedy bym się nie sugerował tym grafem. Ale teraz cóż ten graf oznacza, bo graf też wypadałoby omówić. Na tym grafie możecie sobie wybrać dany przedział czasowy. Teraz zaczynając od najmniejszego, 24 godziny. Mamy dość prostą linię, która się tutaj załamuje w tym miejscu. Co takie załamanie oznacza? Załamanie może być w górę albo w dół. Jeśli załamanie jest tak jak tutaj do dołu, to znaczy, że wtyczka wykryła sprzedaż między tym odcinkiem czasu. I bestseller rank, czyli BSR, spadł. Zbliżył się do 1. Dalej, jak zmienimy sobie odcinek czasu na 7 dni, to akurat na tym produkcie, to jest inny produkt, ale też związany z kurczakami, dość monotematyczny jestem, sorry, już możemy sobie zobaczyć trochę więcej. W przeciągu 7 dni ten produkt sprzedał się raz, 2, 3, 4, 5 razy w przeciągu tygodnia. Przy czym obstawiam, że im większy jest tutaj uskok, tym tych sprzedaży było więcej w danym odcinku czasu. Czyli tak jak tutaj mieliśmy sobie BSR rzędu 168 000, już kolejny odczyt był na 150, to obstawiam, że tutaj się ta koszulka sprzedała raz w tym odcinku czasowym. Ale już tutaj, gdzie mamy sobie liczbę 200 004 981, a kolejny odczyt mamy 107, no to bym obstawiał, że tych koszulek się sprzedało więcej niż jedna. Ile? Ciężko stwierdzić, można sobie tylko oszacować. Dalej widzicie, ta dynamika sprzedaży jest całkiem niezła na tym produkcie, bo są sprzedaże 30-dniowe. Dalej mamy 90 dni, rok i przez cały czas, jak ta koszulka jest na Amazonie. Jeśli widzicie coś takiego, to znaczy, że tych sprzedaży jest multum. A teraz w oparciu o ten graf pokażę Wam, jak sprzedaże wyglądają na moich koszulkach. Wybiorę koszulkę sezonową, halloweenową, wybiorę koszulkę evergreenową i coś, co się sprzedało ze 2 razy i na tym się skończyło. To zaczniemy sobie od evergreena. Tak wygląda graf na mojej evergreenowej koszulce.
No i zobaczcie, sytuacja podobna jak poprzednio, też mamy tutaj uskok, prawda? Ten uskok oznacza, że koszulka się sprzedała. I tak, potwierdzam, tej nocy ta koszulka sprzedała się 2 razy, więc widzicie, uskok jest trochę większy niż mieliśmy to w przykładzie sprzedaży pojedynczych. Dalej mamy graf 7-dniowy. Ona się sprzedawała tutaj parę razy w przeciągu tygodnia. Ona średnio w tygodniu się sprzedaje tak z 4-5 razy, czasem więcej. 30 dni, zobaczcie, wszystkie te uskoki oznaczają sprzedaż danego produktu. Tak samo 90 dni, widzicie, jest to szarpane, rok, fajne sprzedaże. Znalazłem w ogóle tutaj optymalną cenę dla tej koszulki i jest to cena 17,89. Te sprzedaże są bardzo dynamiczne, koszulka się utrzymuje na samym szczycie głównego słowa kluczowego, do czego wszyscy powinniśmy dążyć, jeśli sprzedajemy koszulki na Amazonie. Przy cenie 18,99 było trochę gorzej. Jak widzicie, to jest cena nominalna tej koszulki. Podczas badania nowej niszy, jeśli widzicie coś takiego na koszulkach na samym szczycie listy wyników wyszukiwania, to oznacza, że jest naprawdę nieźle i jest nieźle przez cały rok po prostu. Warto w swoim portfolio mieć tego typu koszulek zdecydowaną przewagę. To teraz jak wiemy, jak wyglądają sprzedaże evergreenowe na grafie, to ja Was zaproszę do koszulki halloweenowej. Przy koszulce halloweenowej graf 24-godzinny wygląda w ten sposób. Tutaj się zdarzyła jakaś fluktuacja tego BSR-u, bo koszulka się nie sprzedała, a przynajmniej nie odnotowałem tego zdarzenia, więc ten graf 24 godziny jest najmniej mierzalny, najmniej miarodajny przy badaniu niszy. 7 dni widzicie, że sobie delikatnie cały czas BSR rośnie, czyli zbliżamy się tutaj powoli do milionów, czyli nic ciekawego. Graf 30-dniowy, tutaj się może coś sprzedało i chyba faktycznie 10 stycznia ta koszulka odnotowała sprzedaż, chyba nawet na grupie o tym pisałem, że Halloween zaczynamy w 2025 dość wcześnie. Ale od tego czasu, jak widzicie, delikatnie tutaj faluje, ale jednak cały czas ten BSR rośnie. 90 dni, tu już chyba złapiemy jeszcze Halloween albo jego końcówkę. Tak, bo tutaj były sprzedaże, a tu już ich nie było. Rok, i dopiero jak mamy widok całego roku poprzedniego, to możemy bardzo dokładnie określić dynamikę sprzedaży tej koszulki, gdzie ona pomiędzy sierpniem a końcówką, zaraz tutaj zobaczymy, sierpień, wrzesień, październik, mniej więcej tutaj, gdzieś 27-26 października, ona się sprzedawała przefantastycznie. No bo to był okres przed Halloween i ta koszulka zażarła przefantastycznie. Zresztą to jest jej kolejny rok, kiedy radzi sobie naprawdę dobrze. Jak widzicie, żółta linia oznacza cenę. Ja tą cenę sukcesywnie podnosiłem, żeby zobaczyć, ile można wycisnąć z tej koszulki, i akurat w tym przypadku zdarzyło się tak, że im bardziej podnosiłem cenę, tym bardziej ta koszulka się sprzedawała. To nie jest oczywiście reguła. Akurat w tym przypadku tak było i życzyłbym Wam, w sumie nam wszystkim, żeby przy wszystkich koszulkach się tak działo. Cenę podnosimy, ludzie kupują jeszcze chętniej. Do tego dążymy. Ale dalej sprzedaże ustały, no bo to jest koszulka typowo sezonowa. Zresztą przy grafie całoczasowym, tak się nie mówi, przy grafie, który nam pokazuje cały okres życia tej koszulki na Amazonie, widzimy to bardzo dokładnie. Tutaj mamy 2023, okres przedhalloweenowy. Sprzedaje się całkiem nieźle. Później mamy wzrost BSR-u, no bo jesteśmy po Halloween. Dalej mamy tutaj jakiś uskok.
to jest luty, coś tam się parę razy posprzedawało, jacyś maruderzy. Tu jakieś dziwne rzeczy się zadziały z tym BSR-em. Możliwe, że to było związane z przejściem z kategorii Climate Pledge Friendly z powrotem do kategorii Clothing, Shoes and Jewelry, ale to mówię z pamięci, mogę się tutaj mylić. No i dalej jesteśmy sobie w okolicach 3 milionów i następuje sprzedaż pierwsza halloweenowa w 2024 roku. To tutaj widzicie, graf bardzo ładnie opisuje dynamikę tej sprzedaży podczas całego roku. Teraz zobaczymy sobie, jak wyglądają sprzedaże na grafie, gówniane sprzedaże, gównianych produktów, które nie złapały wcale albo sprzedały się z raz czy ze 2 razy i na tym się skończyło. To jest koszulka, którą już Wam pokazywałem na YouTubie i to jest jedna z tych koszulek, które nie zadziałały, nie sprzedawały się tak dobrze, jakbym sobie tego życzył. I zobaczcie, zarówno Productor mówi nam, że ona się sprzedała 2 razy, tutaj mogę to potwierdzić, bo to jest moja koszulka. BSR jest do dupy, bo jest 10 milionów coś tam w tej głównej kategorii. W tych podkategoriach jest niewiele lepiej, bo to są okolice 2 milionów. I graf nam to tylko potwierdza. Graf zaczyna się tutaj, bo tutaj nastąpiła pierwsza sprzedaż tego produktu. Długo nic. Sobie BSR rośnie i tutaj mamy jakiś delikatny ząbek, który nam oznacza sprzedaż danego produktu. I tak właśnie było. Ta koszulka się sprzedała 2 razy i na tym się skończyło, bo w niszy jest tak mały ruch, że potrzeba jakiegoś marudera, który by tutaj się znalazł i spodobałaby mu się akurat ta moja koszulka. Więc jeśli badacie niszę i widzicie taką historię, jeśli macie dużo slotów, jasna sprawa, wejdźcie sobie. Ale jeśli jesteście na niskich tierach, to lepiej trzymać się z daleka od takich tematów, bo możecie się tej sprzedaży nigdy nie doczekać. Omówiliśmy sobie graf, więc teraz przejdziemy do ostatniego sposobu, który chciałbym Wam tutaj zaprezentować. Tym trzecim sposobem jest ta notka, która pochodzi z samego Amazona. Co ona oznacza? Ano, że w okresie ostatnich 30 dni, i to ważne, w przeciągu ostatnich 30 dni liczonych od dnia dzisiejszego, a nie od końca miesiąca. Amazon liczy sobie to na bieżąco. Wiem, bo badałem po swoich koszulkach, a akurat ta koszulka halloweenowa, ta, którą Wam wcześniej pokazywałem, sprzedała się najpierw więcej niż 50 razy, później nawet więcej niż 100 razy. Więc wiem, jak to działa na swoim przykładzie. Dodatkowo zweryfikowałem z inną osobą, której też się udało sprzedać tych koszulek na tyle dużo, żeby Amazon uraczył nas obu tym oto właśnie badżem. Przy czym istotne jest, żebyście wiedzieli, żebyście zwrócili uwagę, że to jest plus. I faktycznie, jeśli tutaj by było 50 plus kupionych, to ta notka się pojawia gdzieś w okolicach 75-76 sprzedanych egzemplarzy przez ostatnie 30 dni. Przy 100, tak jak jest tutaj, jest tego odpowiednio więcej. O ile dobrze pamiętam, to u mnie były okolice 137 koszulek w momencie, gdy ta notka się pojawiła na mojej koszulce. Jakie są te proporcje dalej? Nie mam pojęcia, bo niestety żadna moja koszulka się nie sprzedała aż tak dużo w tak krótkim odcinku czasowym. Ale jest to zawsze więcej niż pokazuje nam tutaj badge. I im więcej jest takich koszulek, tym większa jest dynamika sprzedaży w danej niszy. Co za czym idzie, jest dużo większa konkurencja, nie ma się co tutaj oszukiwać. Takie badże najpewniej spotkacie w takich dużych niszach jak gaming, football, czy bardzo szeroko pojęte zawody, czy to pielęgniarki. Im większy ruch, tym większa sprzedaż i większa konkurencja. To chyba jest tutaj oczywiste. I to tyle, czym chciałem się z Wami podzielić w tym filmie. Umyślnie tutaj nie podejmowałem tematu żadnych płatnych narzędzi, bo nie jestem przekonany co do ich wiarygodności. Ciężko mi w ogóle stwierdzić, skąd oni te dane biorą odnośnie sprzedaży,
bo jak jeszcze używałem Merge Dominatora czy Flying Research, no to te wartości potrafiły być naprawdę dziwne. Także nie, umyślnie tutaj ich nie przedstawiałem. Te, które zobaczyliście, pochodzą bezpośrednio z Amazona, a już ta ostatnia jest pewniaczkiem. Bo jak jeszcze przy BSR-ze, musimy trochę szacować. Graf czasem ma swoje odchyły, ale jednak graficznie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak często się dany produkt sprzedaje. Tak, notka 50 plus czy 100 plus kupionych ostatniego miesiąca jest absolutnym pewniaczkiem. Dajcie znać w komentarzu, czy nauczyliście się czegoś nowego z tego filmu. A jeśli się nie nauczyliście albo uważacie, że coś zostało potraktowane po macoszemu, to tym bardziej dajcie znać, żebym mógł w przyszłości zrobić lepszy materiał. Bo nie jest tutaj moim celem trzymanie was tutaj bez sensu i tracenie mojego i swojego czasu na tworzenie bezwartościowych materiałów. Ale jak mi nie powiecie, że coś było do kitu, no to skąd mam niby o tym wiedzieć? Bo według mnie wszystko jest super. Także taką mam prośbę po prostu do was. Zobaczymy się pewnie niedługo na YouTubie, a dużo szybciej na grupie facebookowej, do której was serdecznie zapraszam i link macie w opisie.